Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na Le Marché. A przepraszam wszystkich Francuzów, że mogę coś kaleczyć, ale normalnie ja jestem w szoku. Co tu się dzieje z tym moim ciągnikiem? Aż mi normalnie mowę odebrało. Zobaczcie, on był oryginalnie pomarańczowy. Potem jakiś taki, nie wiem jak to nazwać nawet. A teraz jest srebrny. No nie mogę, czekajcie, wsiądę. Wsiądę, żeby go zobaczyć w całej okazałości tutaj teraz. O kurczę, 7:03 i ciągnik błyszczy. O, Renault. Piękne D35 srebrne. No coś niebywałego. Dobrze, słuchajcie. Zerkniemy na szybko, jak sytuacja wygląda. Owczarnia z chwytakiem. Karmy mamy bardzo dużo. Zdrowie 100%, wełnę troszeczkę. Kozie mleko troszeczkę. No więc tak prawdę powiedziawszy, to bym się tam przeszedł i zobaczył, jak to wygląda. Gdzie to kozie mleko jest i gdzie jest ta wełna? Gdzieś tu musi być na górze. Tak, tylko gdzie ona tutaj się gromadzi? Na górze, na dole? Czy ja muszę tutaj te owieczki... No niby jest tu jakaś chyba wełna. Tak, tutaj została moja renówka. Tu są moje piękne owieczki. Jest kilka kus. Fajne zwierzaki w liczbie 4. Tylko teraz pytanie za 2 punkty. Gdzie jest wełna? Co prawda jest jej bardzo mało, tylko ja nie wiem do końca gdzie ją... A, może tu. No właśnie, już chyba wiem skąd ją odebrać. Paleta, wełna 59 litrów. Ale podnieść tego nie mogę, mimo tego, że waży raptem 105 kg. Kozie mleko 26. Też tego nie mogę podnieść. Dobra, wiem przynajmniej, że tutaj będzie wełna i kozie mleko. Ok. Czyli nic nie muszę tutaj, jakby to powiedzieć, zaganiać i tak dalej. Jedyna taka nowa rzecz dla mnie to ten chwytak, ale tym chwytakiem zajmiemy się kiedy indziej. Na razie mamy masę siana. Dobra, słuchajcie, czy ja nie powinienem jeszcze przywieźć sobie troszkę więcej, co? Myślę, że mógłbym jeszcze przywieźć trochę więcej, żeby tutaj ta produkcja trochę była większa. Więc może faktycznie weźmy ten ciągnik i no, przywieziemy jeszcze jakieś zwierzaki. Jeszcze zobaczmy, zanim pojedziemy po zwierzaki, po pierwsze, co mamy, jaką mamy tutaj możliwość zakupową. Może są jakieś fajne pola. Pole numer 42. O nie, wszystko jest tutaj cały czas drogie. No dobrze, moi kochani, póki co to tak do końca nie wiem, co mam ze sobą zrobić, więc
Jest taka opcja, żeby pojechać dokupić zwierząt i to nie jest zła opcja, ale jest jeszcze opcja numer dwa, tylko gdzie ja mam samochód. Chyba został na... tak właśnie, pewnie został. Hmm, Będę musiał traktorem chyba pojeździć. Bo cały mój fajny sprzęt gdzieś został. No właśnie, odjechałem i tyle. Słuchajcie, myślę, że pojedziemy jeszcze dokupić zwierzaki. Jednak decyzja zapadła. Przepraszam, że tak troszeczkę jestem niezdecydowany, ale waham się, czy jakiegoś pola nie powinienem zakupić. Tu się otwiera? Tak, tu się otwiera. Więc tak się zastanawiam, ale dobra. Siadamy. Ach, przepraszam najmocniej. Wysiadamy, bo musimy odłączyć tą przyczepę. Mhm. Dobra. No i zapalił. Jeszcze jest zimny silnik, ale my pomalutku będziemy starali się nim pojechać do przodu. Przecież obroty nie są wysokie, ledwo się toczy, a silnik już nie jest taki zimny. Ok. W zasadzie to mogłem pojechać chyba. No, come on, z tymi drzwiami otwartymi. Dobra, Sezamie, zamknij się. Jedziemy podpiąć przyczepę. I pojedziemy jeszcze dokupić zwierząt. Tylko zastanawiam się, czy kozy i owce, czy same kozy, czy same owce. Słuchajcie, nie wiem, jak myślicie, co powinienem kupić. No, myślę, że już jest dobrze. Tak. Dobra, kabelki załączone. No i teraz myślę, że jak zamknę drzwi, to będzie w sam raz. Dobra, tylko teraz, żeby ze skarpy nie spaść. I dobra, słuchajcie, to pozwólcie, że jeszcze rzucę okiem na mapę, bo chciałbym przy okazji jeszcze zobaczyć na pola, czy nie zmieniły swojej ceny gwałtownie na taką jakąś, że tak powiem, w cudzysłowie z bonifikatą, nie? No, przykładowo to tutaj pole niestety 53% do przodu kosztuje, jest droższe niż standard, ale przykładowo ta 40 mnie intryguje, bo minus 14 i chciałbym sprawdzić, co to za pole i co na nim rośnie, tak do końca nie wiem, więc byśmy tu podjechali. 59 bardzo droga. Zastanawiam się również nad tym lasem, czy go tutaj troszeczkę nie wykarczować, ale wtedy potrzebowałbym. O, tutaj jest jeszcze kolejny las. Potrzebowałbym piły, potrzebowałbym jakiegoś czegoś do przetwórstwa tego lasu.
Co tu jeszcze było? 44, minus 6% tylko, ale to jest generalnie droga impreza. Piątka też jest dosyć droga, 82 000. Trzeba jakiś kredyt wziąć, żeby takie rzeczy kupić. Dobra, może zobaczmy na razie tą 40, czyli jedziemy cały czas w dół. O, w dół to lekko idzie tutaj, z górki na pazurki, że tak powiem. Po lewej stronie chyba mam kukurydzę, o ile dobrze widzę. Tak, tu jest chyba soja albo sorgo. Po lewej jakiś nieużytek. I to jest 40, która w chwili obecnej, co ona ma? Zerknijmy, jak to wygląda. I tutaj nie ma rodzaju rośliny, więc wygląda, jakby tutaj nic nie było jeszcze posiane. I można by było to pole kupić i coś z nim zrobić. Widzę, że wapno jest. Nawóz by się jeszcze przydał i można coś na nim posiać. No pole nie jest złe. No trzeba by się zastanowić, czy byśmy je chcieli, nie? Tak naprawdę. Dobra, podjedźmy kawałeczek, zobaczymy jakie maszyny są dostępne. Może tutaj u handlarza coś sobie ciekawego upolujemy. Jakąś ciekawą maszynę. Stoją jakieś tutaj zagadkowe sprzęty nawet. Muszę powiedzieć. No, gdzie to moje kółeczko jest? Dobra. Jakieś tu promocje może? A, tutaj stoją te JCB, takie fajne. Ale kurczę, pełno traktorów, ale nic takiego. No naprawdę, tych traktorów cała masa i nie wiem, jakiś wysyp podnośników jest. Wysyp normalnie. Tutaj ten malutki Fend, ale fajny, bardzo ładny jest. Tylko 68. Bardzo ładna maszyna, naprawdę mi się podoba. Tylko ona w tej chwili dla mnie, no, nie wnosi. O, Zetur też fajny, 77. Nie wnosi nic ciekawego, taka ładowarka mi do niczego. Więc wygląda na to, że w tej chwili no nic z tych rzeczy. Nie będę kupował na zapas, bo tak naprawdę nie wiadomo, co mi się tutaj może przydać. Dobra. To w takim razie wsiadamy. I pojedziemy sobie do handlarza. Zobaczmy. Handlarz był... Gdzie ten handlarz był? Tutaj. Oj, to daleko. To muszę skręcić w lewo de facto. Czyli cofnąć w lewo cały czas prosto. Dobra, to jeszcze zerknę. No tutaj te pole, które są tak daleko, to nie wiem, czy bym chciał kupować. 82 000 drogie. No dobra, zobaczmy.
Podjedźmy tam troszkę. No mógłbym wziąć kredyt w banku, tylko no tak naprawdę nie chciałbym cały czas przepłacać, bo tutaj te pola będą miały za chwilę jeszcze inną wartość. Więc chcę coś upolować. Dobra, pozwólcie, że troszeczkę podjadę i zaraz się widzimy z powrotem. Myślę, że to miło tak się przejechać po okolicy, więc troszkę może tutaj nie byliśmy, więc pomyślałem sobie, że fajnie by było tak się razem przejechać. No niestety ja tutaj powinienem skręcić. Co to tu na tych drogowskazach? Cooperative Agricole. Ślepa droga. Ale spodziewam się na końcu zostać tutaj handlarzem zwierząt, mam nadzieję. Poprzedni chyba tutaj właśnie tędy jechałem. Tak myślę. Tutaj wybaczcie mi moją niepamięć, ale no tak jak już kiedyś mówiłem, niezbyt często ostatnio mam okazję sobie pograć. Więc troszkę... O, i chyba tu mogłem skrócić. Ale dobra, już podjedziemy tym asfaltem. Szkoda trochę, że tutaj ten widok jest zasłonięty. Dobra, tutaj można coś rozsypać i to naprawdę nie jest wtedy przejazdowe. Jak coś jest tutaj rozsypane, więc chyba pierwszy zjazd jest lepszy. Tak, bo nie trzeba tu przez silos wtedy przejeżdżać. Co my tu mamy? Tam mamy, widzę, obornik. Tu mamy krówki, ale krówek jeszcze nie będziemy kupować. Miejmy nadzieję, że też te nasze kozy tutaj i owieczki będą, bo ja bym chciał tradycyjnie jeszcze kozy i owce, dopóki jeszcze jakiś miał troszeczkę więcej pól czy czegoś, żeby zwyczajnie zarabiać, nie? I tutaj jest jedna przykra sprawa, że nie mogę do tej przyczepy nic wrzucić. Bo normalnie powinienem móc do niej wrzucić sianko, nie? Słomę tak dokładnie i przewieźć te zwierzaki. O, otworzymy. No i teraz poprosimy zwierzaki. No i mamy tutaj krówki najróżniejsze i krówki. Mamy również świnki, ale świnki nie. Mamy owce, kozy, konie i kury. Kury też na razie nie, więc owce. Weźmy sobie może tak, ile ja tutaj mieszczę? 12. To weźmy jeszcze kozy. 4. Weźmy jeszcze owieczki. Może też z czarnym łebkiem. Też 4. A, tylko że ja tego nie kupiłem. Dobra, kup. Tak, to jest to, co mnie ostatnio bawiło. Kup. Dobra, i zostały jeszcze po 2, to weźmy takie może trochę mniejsze, trochę tańsze. 2 małe kuski.
I może te szwajcarsko-czarno-brązowa górska. Niech będzie. Dobra, to wydaliśmy jak troszkę pieniążków na tą naszą trzodę. No ale już możemy z nią wracać, bo tutaj ja już testowałem, nie mogę. Nawet jak będę miał belę, szczerze mówiąc, to na tym obszarze nie mogę ją do środka włożyć. Dobrze. No to powrót i mam być tak troszeczkę. Nie wiem, poczekajcie momento, bo nie wiem tak naprawdę jaką ja uprawę chciałbym sobie kupić na polu albo zrobić, więc muszę chwilkę się zastanowić. No dobrze, moi mili. Troszeczkę tak naprawdę nie wiem, jak na tej mapie się zachować, bo są to uprawy tutaj, są tutaj uprawy i mechaniki, które do tej pory nie ten pedał. Do tej pory nie grałem i tak troszeczkę jestem lekko skonfudowany. Ale myślę, że tak, jakieś zboża na pewno trzeba posadzić. Ja się tylko jeszcze zastanawiam, czy... Nie, tam nie ma chyba nic. Dobra, to będziemy wyjeżdżali już pomalutku. I myślę, że ten kawałek drogi, żeby wam się zbytnio nie dłużył, to pozwolę sobie może, jak będę potrafił, to może trochę przyspieszę tutaj prędkość tego filmu. Także jak zauważycie istotność wzrost prędkości tego traktora, to zabiegi filmowo-montażowe będą. Mam nadzieję, że mi się uda. A z drugiej strony, o właśnie, chciałem tutaj pokazać ten fragment mapy. Takiego widoku w trzeciej osoby. Mam nadzieję, że nie rozbiję tych moich zwierzątek. No i droga mi się trochę skomplikowała. Dobra. No to suniemy. O... Myślę, że chyba wezmę kredyt, słuchajcie, w banku. I chyba kupię te puste pole. Tylko sprawdzę, czy ja mam jakiś młyn. Wydaje mi się, że ja gdzieś miałem w gospodarstwie coś takiego jak młyn. I to by nie było takie złe, gdyby on był. No teraz tak, w lewo czy w prawo? Chyba w lewo. No chyba, o, nie wiem co mam tutaj zaznaczone, ale gdzieś... Ach, bo ja patrzyłem ile kosztuje taki duży młyn. A taki duży młyn mi nie jest potrzebny. Zaraz, to nie tutaj było? Nie, bo przez to podwórko nie chcemy przejechać. Tutaj chcemy co najwyżej skręcić i wrócić na naszą farmę. Czekajcie, ja tylko skasuję z mapy, o właśnie. Niestety ten stary młyn kosztuje 180 tysięcy i być może, żebyśmy go kupili, jeśli nie będziemy mieli, albo może postawimy sobie własny jakiś nieduży młyn, bo widziałem, że jest taka produkcja. Więc podejrzewam, że mogę ją też ustawić, nie? No okej, słuchajcie. Najfajniej by było to, było, gdyby rosło jakieś zboże i można było kupić pole już pełne zboża i skorzystać z plonów, które ktoś za nas by posiał, nie? I ponawoził, ale sądzę, że może nawet uczciwej będzie kupić to puste pole numer chyba nie 4, tylko 41 ono było, nie pamięć nie myli. I na tym pustym polu spróbować coś posadzić. Zaraz zobaczymy, jakie zboże będziemy mogli posadzić. I właśnie pojedziemy kupić jakiś siewnik do tego celu, bo tutaj widzę nie ma co liczyć na tego handlarza, bo on zupełnie nic nie ma ciekawego. Dobra, najpierw pojedziemy wypakować nasze zwierzaki. Już niebawem będziemy na miejscu. To jest ta 41? Nie, 41 i zaczyna się... A nie, dobra, to była nie 41, tylko 40. No, ono nie jest takie złe i nie jest też daleko, ta 40 ode mnie. Można by było właśnie ją zagospodarować, myślę. I coś posiać, jakieś zboże, żeby była jakaś łąka. Bo tam mamy całkiem sporą łąkę i myślę, że ta łąka na tą chwilę da nam możliwość wyżywienia tych obecnie 24 zwierząt. Myślę, że
bez... O, zbyt cienki osprzęt. Poczekajcie, wygląda na to, że ten osprzęt jest za ciężki dla twojego Renault 984. Hydraulika pracuje na granicy możliwości, co negatywnie wpłynie na jej żywotność. Trzymaj się prostej zasady. Masa osprzętu nie powinna przekraczać 60% masy własnej ciągnika. No proszę. Czy ja tam chcę wjechać? Nie, ja to inaczej rozegram. Tak jak poprzednio, że spróbujemy wjechać tyłem. Okej. Zupełnie nie okej. Jeszcze to pole bym zobaczył, co tutaj rośnie, bo też wydaje się być dosyć interesujące. Orkisz, proszę bardzo. Orkisz, pole numer 100. W jakiej cenie jest stówka? Oj, drogo. Drogo, ale już z orkiszem, nie? I ten orkisz chyba już nadaje się do zbioru. Ten orkisz już, przepraszam, ale po miesiąc za długo stoi. No to trudno. Dobra, pytanie tylko, czy ja tu będę umiał wjechać. Może lusterką coś mi powie? Nie, lusterko mi nic nie powie. Jak to wygląda? No i w słupku jestem. Niedobrze. No po co się obca? Chyba znowu jestem w słupku. No, ale teraz troszeczkę lepiej mi to wyszło, aczkolwiek nie wiem, czy nie obdarłem zbytnio przyczepy, prawdę powiedziawszy. No, zwierzaki moje. Zobaczmy, jakie mamy tutaj ładne zwierzaki. I te małe, i te duże. 100 na 2, przenieść do hodowli. Ojejku. Przenieść, tak jest. Wszystkie przenosimy. No i na koniec zostaną owce. No, zapełniło się trochę. No trochę się zapełniło. Także jest dobrze. Dobra, teraz musimy wydostać stąd przyczepę. Ale też nie chciałbym tego pola nadmiernie uszkodzić. Także tutaj sąsiad mi wybaczy lekko może. Przejechałem po uprawach, ale... O Jezu, jak te krzaki mi tutaj w ciągnik wchodzą. Niezbyt mocno. Zamkniemy owieczkę. Okej. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Zdrowie 50, karmy jest dużo. No, wygląda, że o ile tutaj dobrze pokazuje, że nam to karmy wystarczy na 32 dni. Wychodzi 1128 na tydzień, a mamy tej karmy 36 tysięcy, więc całkiem sporo. Dobra, ja myślę, że więcej kursów dzisiaj nie będziemy robili, więc parkujemy przyczepę. Idziemy zerknąć, czy mamy młyn zbożowy i chyba pomalutku będziemy zmierzali w stronę zakupu. Jak to tutaj ta moja przyczepka? No, myślę, że tak, żeby dyszel tutaj nie wystawał, to mogłaby tak stanąć. Pięknie. Renault. Czy ja cię tutaj chcę? Myślę, że nie. Podjedziemy gdzieś zaparkować ciągnik.
Zamilkłem, bo się zastanawiam, czy może jednak mimo wszystko nie skorzystać tutaj z owoców czyjejś pracy, bo mamy też tutaj fajny teren, pszenica jara i ona chyba jeszcze się nadaje do zbioru. No, jeszcze jest możliwa. Jest to teren numer 61, ale kurczę, no strasznie drogi. No przepłacę 53% więcej niż jego rzeczywista wartość. Ale z drugiej strony są to plony, nie? Które jak sprzedam, to trochę mi wrócą tą nadpłaconą wartość, ale to wtedy też nie ma tego fanu z wykorzystania pracy innych. Tak to bardziej wygląda realnie, nie? Że jak jest pole z jakąś uprawą, to kosztuje ciut więcej niż pole puste, nie? Dobra, ale gdzie ten ciągnik ja bym chciał wstawić? Tu bym zerknął jeszcze. Tylko może tak, zaparkujmy ciągnik. Wydaje mi się, że jak go tutaj włożę, to nie będzie źle. Dobra, i stoję też na tyle daleko, że myślę, że będę mógł swobodnie wysiąść. Właśnie nie wchodząc w murek. No i tutaj będą bele siana czy coś takiego wchodziły, raczej. Dobra, ten ciągniczek byśmy przeparkowali. Jezu, jaki on srebrny jest. Aż fajnie popatrzeć na niego. Jak on co grę się zmienia. Nie wiem o co chodzi, ale co grę jest w innym kolorze. Ale dźwięk jaki ma rasowy. Moje sreberko. To także żartuję. Ale naprawdę aż przyjemnie jechać takim sprzętem. Te nowe ciągniki nie mają takiego feelingu. Na pewno nie są takie srebrne. Oh my god. Jak to się tutaj dzieje, że on tak zmienia te kolory, to słuchajcie, jest dla mnie niepojęte, naprawdę. Czy to już będzie? Zerknijmy. No to już prawie jesteśmy w tych beczkach. Musimy to chyba odrobinkę inaczej zrobić. Dobra, opuścimy. Tak, i go będziemy odczepiać. Kurczę, drzwi się zamknęły. No ja wiem, ale staram się odpiąć i się nie chcę rozpiąć. Ten wałek. Nie wiem o co chodzi. Chyba muszę spróbować go jednak podnieść. Dobra, zrobimy inaczej, zaparkujemy to tutaj. Nie tak. Oj my god. Strasznie mam kiepskie wyczucie tych pedałów. Dobra, postawimy go tu. No i zobaczmy, czy damy radę go odpiąć. Po prostu. No, idzie zaparte. Zapiąć się dało, ale rozpiąć już nie. Jeszcze raz zobaczmy, jakie to guziki.
Odczep jest kół, ale on... Aha, muszę najpierw opuścić, tak? Dobra. No więc jednak muszę go opuścić. No to zobaczmy, co teraz napiszę. No dobra, teraz wał jest odłączony. Dobra, jest cały odpięty. Pytanie tylko, czy teraz drzwi się zamkną. Dobra, nawet tutaj nie uszkodziły sprzętu, więc możemy to zamknąć. Ja natomiast wjadę w tamte drzwi. Dobrze. To możemy zamknąć. To jakieś takie są niedomykalne. Zobaczcie, jak to wygląda ten maluszek, który ma 35 i 120-konny, nie? Renault. Dobra, schowane. I teraz moje pytanie jest następujące. Czy ja tutaj mam coś do przetwórstwa? Tam jest wejście, a tu? Tu jest ten magazyn. Wydaje mi się, że ja gdzieś widziałem. Tak, tutaj jest miejsce do zarządzania produkcją serów, którą możemy tutaj z owczarni, nie? Mieć. Bo ja nie mam takiego miejsca, gdzie mógłbym... Czy ten rower jest sprawny? Niestety nie. Nie mam takiego miejsca, gdzie mógłbym... Chyba nie, tu jest warsztat. Tu jest ta produkcja serów. Tam coś można zeskładować. Jest tylko pytanie, za dużo punktów. Tu jest ten i tutaj nie ma. Nie ma. Tego nie ma. Otóż nie ma tego. Zobaczcie w fabrykach. Zjedziemy na dół. I tu mamy z naszej mapy młyn do mąki, który nie jest duży i moglibyśmy go... O! Ale numer. 600 wstępny, 10% i czas trwania 10 miesięcy. I moglibyśmy coś takiego zrobić, tylko nie mamy szałasu, w którym byśmy mogli to umieścić. No, więc jak kupię sobie jakieś zboże, to niestety... Ten ma tylko 103 konie, zobaczcie, tamten Renault jest mocniejszy. To nie będzie można... Ciekawe, bo tutaj jest też już to żyto zupełnie nie nadaje się do zbiorów, ale cena jest bardzo wysoka tego pola. Czas biegnie, a ja nic nie robię. Dobra, więc może kupimy tą 40. Tak, mamy 40. No i teraz byśmy musieli... No jednak chyba się przejechać do sklepu. Może tą Renaultówką się przejedziemy. Przyjechać do sklepu i kupić jakiś siewnik fajny. I prawdę powiedziawszy, ten fajny siewnik to ja już mam, powiedziałbym, wybrany, bo no, chciałbym użyć siewnik, który zaraz zobaczycie. Więc jedziemy do sklepu i bierzemy się, jeszcze 30%, 30, przepraszam, stopni ma, 40 teraz, więc tak delikatnie. No dobra, już nie ma ostrzeżenia o temperaturze, więc szybciutko wracamy do sklepu. No, dla Was to znowu będzie taka przyspieszona podróż, tak więc ja zamilknę i jedziemy po prostu.
No i pięknie zapakowane. No, nawet w miarę. Słuchajcie, no tym musimy pojechać do nas, ale zanim to zrobimy, to zerknijmy, jakie są siewniki. I co my byśmy chcieli teraz posadzić? Jeszcze co możemy posadzić? Posadzić tą pszenicę ozimą, pszenżyto. Przyznam szczerze, nigdy nie miałem pszenżyta. Pszenicę i owszem. Co jeszcze możemy posadzić? Jęczmień ozimy. Jary w lutym dopiero. Gorczycę też nigdy nie miałem gorczycę. Nie wiem nawet do końca, co zbiera gorczycę. No, mogło to być ciekawe, taką gorczycę sobie posiać. Jak wygląda kasa za gorczycę? 1602 coś. W ogóle tak, ten jęczmień od 700 do 1100. Tu podobnie, jakikolwiek. Jary widzę, mam większy popyt. Lucerna. Lucerna jest droga. Tylko chyba lucerny się dużo nie zbiera. Owiec, orkisz, pszenica i pszenżyto. No nie jest bardzo drogie. I trzeba go chyba przetrzymać, tak? Bo zbiór pszenżyta jest kiedy? Lipiec, sierpień, a najlepsza cena jest w styczniu. No to trzeba go, no bo tutaj widzę, w sezonie zbioru nie ma dobrej ceny. Tak się zastanawiam, czy nie pójść w gorczycę, kiedy ją się zbiera, kiedy można ją posiać. Lucerna mnie fascynuje, ale może zobaczmy tą gorczycę. Lipiec, sierpień też będzie zbiór raczej w sierpniu. A cena gorczycy w sierpniu będzie jeszcze niska, też trzeba ją przetrzymać, ale myślę, że możemy mieć gdzie ją podtrzymać. Dobra, zobaczmy teraz siewniki, jakie tutaj będziemy mieli. Może najpierw wyprzedaż. Oj, tak jakbym ryż robił we Francji, to tak mi trochę nie pasuje. No to substancje płynne, wszystko można przewozić. No dosłownie wszystko, ale nie kupimy. No dobra, to szukamy jakiegoś fajnego siewniczka. I z fajnych siewniczków, słuchajcie, bym bardzo chciał wykorzystać te skaje. Mówiąc szczerze. I przykładowo ten 3-metrowy jest bardzo fajny. Możemy praktycznie wszystko nim posiać. Albo bardzo dużo. Tylko też, że tutaj nasiona wchodzą, nie mamy nic, co by jeszcze dorzuciło nam trochę nawozu. Wszystkie te skaje wygląda, jakby były. Niestety, dopiero ten taki duży ma i nawóz. Dobra, ale pobawimy się tymi skajami. Tu jest jeszcze fajny, tani ten siewnik. I on by nawet pasował do moich ciągników. Albo ten. Też 3-metrowy. 150 koni. 70. No nie, słuchajcie, tego Skaja bym chciał z dodatku wykorzystać, nie? Z dodatku Sky Agriculture. Czy Agriculture, tak. No bo to jest taka nowa rzecz, kurczę, tylko on waży 3,5 tony. Nie wiem, który mój ciągnik go udźwignie. Ja mam wszystkie małe ciągniki i one ważą, ten waży 7,5 tony, to ten mógłby go pociągnąć. Ten waży 5,2, to ten jest lekki, no ale ten jest ciężki, już 7,5 tony, więc mógłby tutaj pojeździć. Tylko ma 103 konie, 120. No i coś mi się ten Sky, kurczę, wymarzony chyba nie mieści w tej kategorii jeszcze, bo potrzebuje 140 koni i 5,2 tony ciągnika z przodu. Ale 140 koni, no kurczę. Słuchajcie, to ja się skłaniam do tego, żeby kupić po prostu niezbyt duże. Jak go się prowadzi? Z tyłu jest chyba, bo tutaj nie ma jak go podłączyć z boku, żeby był tak w tą stronę. No powiem wam otwarcie, że ciężko znaleźć siewnik dopasowany do moich maszyn, bo ten wymaga 165 koni. A przypominam, że mój najlepszy ciągnik ma w tej chwili 120 koni, tak? 120 i 35. Więc, jeszcze ten by się w miarę kwalifikował, widzę. Ma też dobrą tutaj szerokość roboczą i w miarę cenę. To tak wszystkie są, słuchajcie, na takie raczej, no bardziej niż średnie ciągniki. 180, 140 to jest ta najmniejsza wersja tego Sky AP Archer, Sky'a. No i takiego ciągnika to jeszcze nie mam. I tak naprawdę, no nawet ten tutaj 3-metrowy 155 Alpego, który był startowy na mapie Metruvi, jeśli pamiętacie. No, to po prostu nie mam wyboru, muszę wziąć albo takiego Solki, albo po prostu Great Plainsa. No, nic mi innego nie zostaje jak tego Great Plainsa razem z wysiewaczem nawozu. On tylko trochę się wtedy powiększa, ok. 110 koni i waży niecałe 2 tony. Słuchajcie, no taki niestety, ale będzie mój wybór. Ja myślę, że oprócz tego będę jeszcze potrzebował
Będę potrzebował no, materiałów, to wiadomo, jakieś nasiona. Mm, Teraz które nasiona? To jest 1000 litrów za 1200, a tu jest 4. No daje to samo. To moglibyśmy kupić te, bo to są podnaszalne. Byśmy może kupili. Zaraz, jaką on ma pojemność? Siewnik. On będzie miał pojemność 1800. No to byśmy kupili w takim razie. Jak tutaj jest po 250, to 6 takich paczuszek. A nawet 7. Ok, i siewnik będzie już pełny. Dobra. Do tego byśmy potrzebowali nawóz. I tu też byśmy wzięli może taki nawóz. Nie wiem w jakiej ilości. Może weźmy 3 takie pakuneczki. Najwyżej przyjedziemy i dokupimy. Dobra. I ja bym jeszcze chciał zerknąć na jakiś kultywatorek. Nie za drogi. Gdzie to są jakieś kultywatorki? 110 kucy, 4 metry. Żona Dira. Zobaczmy, czy ma może jakąś inną ciekawą opcję. Są 5-metrowy taki Lizard, jest bardzo ciekawą opcją. 6-metrowy, ale to za mocny sprzęt potrzebuje. I tu mam jeszcze drony bardzo tanie. Nawet by na ten mój ciągnik mogły mały, że tak powiem. 31-25. No może byśmy wzięli taką dronę i ona będzie z tym starym ciągnikiem jeździła. Uważam, że to fajny pomysł by był. Moglibyśmy dorzucić opony, nie zmieniają dużo. Nawet popatrzcie, kilogramów nie dorzucają, a robią ten. A te uchwyty do czego? Też bym tu mógł zaczepić do tych uchwytów. Jeszcze do końca nie wiem co, ale coś można by było. A w kolorze jakimś takim. No, konfiguracja koloru. No myślę, że taki rdzawy kolor. No fajna brona. Myślę, że możemy ją kupić. Myślę nawet, że nie w zakupie latarnym, tylko tak normalnie. No i już mamy czym robić. No dobra, słuchajcie, to nic nie stoi teraz na przeszkodzie, żeby to wszystko zapakować na samochód, myślę. Mam nadzieję, zaraz tam podjadę, zobaczę, jak te brony będą wyglądały. Powoli rośnie temperaturka, ale nie będziemy zbyt długo czekać. No tak pomalutku podjedziemy. Może by się udało chociaż tą bronę spakować na tutaj na platformę, tak sobie pomyślałem. Już nie mówiąc o tych... Ojej, duży ten siewnik się wydaje. Tak sobie tutaj myślę, że czy ja będę w stanie zrobić ten zakręt. Będę w stanie. To dużo miejsca jest, żeby tak się obok tej brony ustawić i... Ale może da się ją złożyć. Teraz weźmiemy traktor. Dobra, spróbujmy rozłożyć. Wyłączyć silnik. OK. Trzeba wziąć traktor i zobaczyć. No. No to wsiadamy. Z tym wsiadaniem od tej strony to jest lekki problem, ale nie duży. Trzeba jednak wjeżdżać nie takie ciasne miejsca, tylko tam, gdzie jest więcej możliwości jednak. Dobrze, moi kochani, ponieważ za chwilkę nam się czas będzie kończył, więc ja jeszcze spróbuję podłączyć się pod te maszyny. Na przykład, żeby tutaj uzupełnić cały ten siewnik. Pięknie się podłączył nawet osobiście sam. To miło z jego strony. Podłączmy te wody. Wałka tutaj żadnego nie mamy. Teraz pytanie, czy uda nam się... Nie, z tej pozycji nie, chyba tylko z... O właśnie, z tej pozycji. Otworzyć pokrywy. I co my tutaj mamy? Mamy nasiona. Nie wiem, dlaczego nas tutaj tak... Znaczy, ja mogę go opuścić troszkę jednak? Dobra, będzie łatwiej.
jak zasypiemy nasionami, to od razu nie będziemy musieli tych nasion osobno brać. O, to też są nasiona. Mhm. No i pięknie. No to jest już prawie pełne. O, koniec. O proszę, a dlaczego tak? Wygląda na pełne. No dobra. To zostaje... O, jeszcze nam zostaje niestety, ale... do kupienia... Jakiś rozsiewacz tego nawozu. No zaraz zobaczymy, co to będzie. Dobra, a nawóz mogę tutaj wrzucić jednak. O! Coś źle zauważyłem. No dobra, próbujmy. A, bo ja wziąłem z tym, faktycznie. Tylko muszę chyba otworzyć drugie klapki. O, właśnie. Szkoda, że tego nie ma na jakimś tutaj guziku. No. Pięknie. Kurczę, nie mogę trafić. To może być już koniec. Jak myślę. No niestety tak, to chyba już... O, może jednak. Nie, już więcej nie wejdzie. Dobra. To trochę żeśmy siewnik uzupełnili. Możemy go zamknąć i odłączyć, myślę. Dobra, spróbujmy bronę spakować. Jestem bardzo ciekaw, czy ona tam nam się zmieści. Czy ona tutaj nie będzie za szeroka. By było fajnie, by pojechała na samochodzie. O, właśnie. Dobra. A sobie... Aj, przerysowałem auto, no nie mogę. Sobie właśnie chciałem powiedzieć, że zawsze sobie utrudnię. Bo mógłbym trochę lepiej jednak stanąć, no kurczę, pieczone. Naprawdę, jak pragnę wolnej soboty. No. A nie, że jadę i potem sobie auto przerysuję. No, po prostu dramat. Dobra. Cofnijmy. Dobra, zobaczmy, jak ta brona tutaj pasuje, czy ona nie pasuje. Chyba jest za szeroka. No, z tej strony na pewno jest to słabe. No, na pewno na wprost nie wjechałem. Ale też chyba tej brony chyba nie da się lepiej też złożyć. Tak, mogę ją tylko rozłożyć. O. No i teraz będzie dopiero złożona. To będę musiał tutaj 2 kursy wykonać niestety. Dobra, to chociaż zróbmy porządek z samochodem. I wrzucimy na niego... O, właśnie. I wrzucimy na niego te worki, które też zostały, bo może się przydadzą. Jeszcze.
No dobra, jakkolwiek. Jeden, drugi już powinny być zapięte. A ściągniczkiem, słuchajcie, to wracamy na pole i zrobimy taką płytką. No jednak będzie kultywacja tego pola, taka płytka. Bo ja w sumie i tak do końca nie wiem, czy ona jest we właściwym stanie, ale chyba by było. Dobrze, słuchajcie, więc cóż, no spotkamy się w następnym odcinku. Jeśli moglibyście, słuchajcie, to podeślijcie gdzieś może na jakimś czacie informację, co na tej mapie dalej powinienem robić, bo prawdę powiedziawszy, troszeczkę jestem zagubiony. I zacznę chyba faktycznie od tego, że coś wyprodukuję. Jeszcze nie wiem co, bo nie wiem jakie zboże posieję. Mam nadzieję, że to będzie jakieś... No, bardzo się skłaniam do tego zboża, którego nigdy nie miałem, albo uprawy, której nie miałem, typu jakaś gorczyca, albo jakiś... W zasadzie żadna z tych upraw, co tutaj jest, to u mnie chyba nie była z tych takich tutaj ozimych, czy węży, to nie. Tutaj nigdy nie było uprawiane. Ja myślę, że ono się w uprawie nie będzie dużo różniło od takich zwykłych pszenicy czy jęczmienia. No ale fajnie by było zrobić coś nowego, czy na przykład taką gorczycę, nie? Wyprodukować. No, posiać, zebrać, sprzedać i zobaczyć, chociaż gorczyca do czegoś tam jest potrzebna nam, ale no tak do końca nie wiem do czego. Jak również ciężko mi będzie tą gorczycę magazynować. Słuchajcie, moi kochani, no ja myślę, że ten odcinek będzie już bardzo długi, więc czas powoli go kończyć. Więc dziękuję za dziś, liczę na waszą pomoc, jakiś pomysł. No i widzimy się następnym razem na Lemasze. Przepraszam najmocniej wszystkich Francuzów, że tak kaleczę ich język, ale naprawdę nie wiem, jak to powinienem wymawiać. Dobra, gdzie tutaj w ogóle jest wjazd na to pole? I czy ja potrzebuję... No wygląda jakby w tych przeczorach albo w tych następnych. Czy ja potrzebuję... A ja bym jeszcze potrzebował jakieś rolnictwo precyzyjne, tutaj nie. Kurczę, machnąć. No. Wypadałoby zapłacić za badanie gleby. Tylko tak się zastanawiam, czy nie powinienem, tak jak na poprzednim serii, wypożyczyć albo kupić izarię i to po prostu glebę zbadać. Na tą chwilę myślę, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, jak wykorzystam tą bronę chyba. Tam dalej wjedziemy i zobaczymy, jaka będzie tekstura po tej bronie. O, myślę, że tu możemy wjechać. Trochę się zmieniła. No, myślę, że będzie fajniejsze niż to, co teraz tutaj widzę. Więc myślę, że będziemy sobie mogli pobronować troszeczkę. No, pole jest spore, więc będzie sporo roboty. Ale to jest taka przyjemna robota, myślę. Dobra, może na tym się pożegnam, a zobaczymy się następnym razem. Także trzymajcie się, zdrówko dla Was. Cześć.